Witajcie! W tym roku przypada 10. rocznica wypuszczenia gry Wiedźmin i również 10 lat temu wydana została nasza płyta pod tytułem A4. Była to pierwsza płyta projektu historycznego Percival i o niej dzisiaj chcielibyśmy Wam troszeczkę opowiedzieć. Kilka utworów z płyty A4 znalazło się również na demie, które powstało rok wcześniej. Płyta została nagrana w moim pokoju w bardzo partyzanckich warunkach. Wokale na przykład nagrywaliśmy do filtra zrobionego z pończochy mojej babci, naciągniętej na dwa pudełka po ramie. Takiej margarynie. Takiej Nie wszyscy margaryny. wiedzą, co to jest rama chyba. Właśnie, bo już nie ma ramy, bo teraz jest modne masło. Jak nagrywaliśmy płytę, to była modna margaryna. Więc naciągnęliśmy pończochę na pudełka po margarynie i poprzez taki filtr, który ma za zadanie odfiltrować zgłoski wybuchowe, tak zwane, czyli p i t i d, nagrywaliśmy płytę. Wszystko dzisiaj działo w moim pokoju. Wytłumienie ścian stanowiły książki, których miałem dużo i mam nadal też dużo, oraz instrumenty na ścianach stanowiły naturalny pogłos. Tytuły utworów we wkładce do płyty są po angielsku, a to z tej przyczyny, że chcieliśmy podbić świat. Taki mieliśmy plan. Teraz Ale- zmieniła się nasza koncepcja, że nie chcemy podbić świata, tylko od razu cały wszechświat. Tak, dlatego stwierdziliśmy, że już nie będziemy z tym angielskim fisiować. Tylko po marsjańsku. No dobra, nie, to jeszcze raz. Na płycie umieściliśmy angielskie tytuły ze względu na to, że chcieliśmy dotrzeć do jak największej ilości fanów. Zwłaszcza gości z zagranicy podczas festiwali rekonstrukcyjnych. W czasie nagrywania płyty A4 byliśmy w drużynie Felak A4, która zajmowała się odtwarzaniem wikingów i Słowian. Chcieliśmy być wikingami na początku, dlatego mieliśmy imiona skandynawskie. Nie, dobra, to ja to powiem. Przecież ja dobrze powiedziałam już. Bo nie chcieliśmy być wikingami, tylko Chcieliśmy. chodzi o to, że byliśmy A w kto drużynie był w odtwarzającej drużynie wikińskie, wikingów? ale To chcieliśmy być w tej drużynie, żeby grać na Wolinie. A nie, Chciałeś żeby być wikingiem? Nie, chciałem być A ja Słowianinem chciałam. zawsze. Potem mi się zmieniło. Przybraliśmy sobie wikińskie imiona, które widnieją właśnie we wkładce. Można przeczytać, jakie to były imiona. Jeżeli chcecie zobaczyć, to sprawdźcie. Jak macie pierwsze wydanie płyty. A na drugim już nie ma? Aha! Tak. Kiedy nagrywaliśmy płytę A4, w naszym składzie nie było jeszcze tego charakterystycznego dla nas wielkiego bębna, który nazywa się dawul. Graliśmy na boranie, irlandzki bęben, tudzież szamański. I ponieważ wydawało nam się, że brakuje w tym wszystkim rytmu, w utworze Saga grałem rytm na sazie, co z kolei skojarzyło się z płynącą łodzią, z trzeszczeniem desek płynącej łodzi, stąd ten utwór Saga. Chodziło o sagi skandynawskie, o opowieści o żeglarzach przemierzających we wczesnym średniowieczu Bałtyk. Teraz, kiedy ten utwór związany jest ściśle ze ścieżką dźwiękową do Wiedźmina 3, nosi on tytuł Panie Lasu. Pod tym tytułem jest szerzej znany niż pod starym tytułem Saga, ale my lubimy na niego mówić po staremu. Czyli Saga Pań Lasu.
nosił pierwotnie nazwę Grecki. A dlaczego tak? Utwór nosił nazwę Grecki, dlatego że skojarzył nam się z Grecją, z melodiami z tamtego regionu po prostu. To był taki roboczy tytuł. Wiele z tych utworów z płyty miało właśnie takie robocze tytuły, które potem musieliśmy zastąpić fantastycznymi nazwami po angielsku. A nie dlatego, że był gęsty? Gęsty? Gęsty jak Grecja? Czy co? No co A, nie. Co Nie. jest gęste? Jogurt grecki. No, też można tak powiedzieć, ponieważ jest tam dużo dźwięków i właściwie jest gęsto, rytmicznie, więc można go porównać do jogurtu greckiego, tak. Na początku naszej działalności wiele współpracowaliśmy z różnymi zespołami, m.in. z zespołem Kniarzyc z Białorusi. Był to zespół wokalny, zespół kultywujący tradycje słowiańskie i dawne pieśni z terenów Białorusi. I oni nam pokazali utwór pod tytułem O Maj Chota Turki, który to utwór postanowiliśmy również nagrać na płycie A4. Także jest to jeden z wcześniejszych utworów Percivala, ponieważ graliśmy go już zanim koncepcja Percivala historycznego w ogóle powstała. A ten utwór chyba też był na jakimś demie Schuttenbacha. Kiedyś? Tak, na drugim demie Schuttenbacha pod tytułem Tut masz tekal też ten utwór nagraliśmy i to, co ciekawe, tam śpiewa oryginalnie Natalia z zespołu Kniarzyc, która wtedy nam dośpiewywała różne rzeczy, pomagała, uczyła nas pieśni. Kolejny utwór, czyli Medieval Song, czyli po naszemu średniowieczny, powstał w wyniku inspiracji czy fascynacji historią i imprezami rekonstrukcyjnymi. Imprezami, piknikami historycznymi, festiwalami, podczas których wtedy dosyć dużo graliśmy. A przede wszystkim chodziło o Wolin. Tam się działo dużo. Wszystko zawsze wraca do Wolina. Utwór średniowieczny był próbą rekonstrukcji muzyki z wczesnego średniowiecza. Była to nasza wizja tego, jak mogła taka muzyka brzmieć. Wtedy graliśmy na świeżo zakupionych instrumentach i zrobionych, więc testowaliśmy je na wszystkie możliwe sposoby i jednym z efektów tych testów był właśnie ten utwór. No i tyle. Kiedy się raduje świat, gdy się sercom śni wesele, gdy na łące kwitnie kwiat i gdy ptaszek gniazdo ściele, słowik nocą słodko kląska, bójczka w lesie puka, podśpiewuje drozd w gałązkach i turkawka cicho puka. Utwór Jarę oczywiście opowiada o Jarej Godach, jednym z ważniejszych świąt słowiańskich. Był to pierwszy taki nasz utwór, w którym chcieliśmy pokazać tradycje słowiańskie, zmierzyć się z tą całą historią naszej dawnej wiary i poprzez muzykę opowiedzieć o niej. Teksty znaleźliśmy w jakiejś książce, w jakimś zbiorze antologii poezji rodzimowierczej, a muzykę napisaliśmy sami. I był to jeden z pierwszych takich utworów z tym naszym takim słowiańskim skocznym na i graniem, które bardzo dobrze sprawdzało się na koncertach i także ten utwór był obowiązkowy w repertuarze koncertowym. A jeszcze związana jest z nim taka ciekawostka, że na początku występuje tam recytacja, którą najpierw ja miałem wykonywać, ale kompletnie mi nie szło i dlatego na płycie pozostał głos Asi, który recytuje wiersz. Tak,
Kaldemain. To nie jest tytuł wymyślony przez nas, tylko nazwisko postaci z opowiadania Mniejsze Zło Andrzeja Sapkowskiego. Czyli już wtedy na Eiforze, nawet nie myśląc o tym, nie wiedząc w ogóle, nawiązaliśmy do Wiedźmina po prostu kolejny raz i ja nie wiem, to jest chyba jakieś przeznaczenie. Ten utwór powstał wcześniej do projektu Schuttenbacha, gdzie nagraliśmy jakby całą płytę, czy nie nagraliśmy płytę, jak to było? No, nie nagraliśmy jej w końcu, ale mieliśmy materiał na płytę, materiał, który był tłem do opowiadania Mniejsze Zło. I jednym z utworów był utwór Kaldemain, który swoim taką sielankowością miał ilustrować klimat tej osady, w której dzieje się cała historia, czy to zdaje się było Blaviken, tak? A tytuł zaczerpnęliśmy właśnie z nazwiska sołtysa tej wsi. The Moonrise, czyli The Moonrise, The Moonrise, The Moonrise. Jeszcze raz. Rymuje się. Widziałeś? Jeszcze raz? The Moonrise to był utwór, który pierwotnie nosił nazwę fletowy, a to dlatego, że powstał z improwizacji mojej, którą poczyniłam na flecie w którymś momencie i tak właśnie się skończyło. Po prostu była bardzo fajna i ją wykorzystaliśmy. Tak. Miklagard. Utwór, który pierwotnie nosił nazwę Rebekowy. Zmieniliśmy mu nazwę na Miklagard, co oznacza nazwę Konstantynopola lub Bizancjum. Dlatego, że w tamtym mniej więcej czasie dowiedzieliśmy się, że Rebek, który zbudowaliśmy i na którym gra Kasia, ta odmiana Rebeku tak naprawdę powinna nosić nazwę liry bizantyjskiej ze względu na sposób grania, który przypomina granie na wiolonczeli. W związku z tym, ponieważ jest to utwór bardzo mocno związany z tym instrumentem, powstał na nim, stwierdziliśmy, że idealnym dla niego tytułem będzie Miklagard, czyli stolica Bizancjum, a więc Bizancjum. Ten utwór, tak jak wiele innych utworów na tej płycie, powstał w wyniku improwizacji. Pamiętam, że byliśmy wtedy na imprezie historycznej na Grodzie w Lubinie i siedziałam sobie ze świeżo zrobionym instrumentem, lirą bizantyjską i coś grałam sobie, sprawdzałam różne możliwości tego instrumentu i właśnie w wyniku takiej improwizacji powstał ten utwór właśnie. Kolejny utwór, który poznaliśmy dzięki zespołowi Kniarzycz z Białorusi, za co im bardzo dziękujemy. Jest to białoruska pieśń, będąca prawdopodobnie zabawą, która nieoczekiwanie znalazła się w dodatku do gry Wiedźmin 3 Hearts of Stone,
I ta melodia, fragment tej melodii, a właściwie fragment akompaniamentu, który ja gram na lutni, jest teraz charakterystyczną częścią tego utworu. Dance, czyli utwór sazowy, oryginalnie taki miał tytuł. To kolejny utwór, który powstał z improwizacji. Tu właśnie fajnie widać, że byliśmy początkującą kapelą, bo mieliśmy utwory o tytułach typu sazowy, rebekowy, I fletowy. nowy 2, fletowy. I potem musieliśmy wymyślać po nagraniu na szybko te utwory. Niektóre są mniej lub bardziej związane. Akurat East Dance jest bardzo związany z charakterem utworu, ponieważ jest on z założenia bardzo wschodnio brzmiący. A wzięło się to stąd, że szukając wiadomości o tym, skąd taki instrument jak lutnia długoszyjkowa, czy w tej konkretnej wersji saz mógł wziąć się w rękach Słowianina przeciętnego w tamtym czasie, doszliśmy do wniosku i znaleźliśmy takie informacje, że poprzez kontakty z kaganatem hazarskim, to było takie wielkie koczownicze państwo na wschodzie, mniej więcej w okolicach Morza Kaspijskiego, i staraliśmy się uchwycić taki właśnie wschodni, stepowo-pustynny klimat w tym utworze, stąd nazwa East Dance idealnie pasuje. Żeś tu była, mów, córeczko, była Matusiu tam na brzegu, gdzie szarą strugą wodę ciekał, pod ogarnianą nieb powiewu i ostry świszcze wiatr. Alan's Song, czyli utwór, który wszyscy znają pod nazwą Pocałunek. Powstał bardzo dawno temu i związany jest jeszcze z historią sprzed Percivala. Mikołaj tutaj może opowiedzieć więcej. Tak, jest to prawdopodobnie najstarszy nasz utwór, bowiem powstał w okolicach 93-94 roku. Przed naszą erą. W poprzednim tysiącleciu. Jest to moja kompozycja, która powstała dla zespołu Rivendell, którego wtedy byłem współzałożycielem i członkiem. I co ciekawe, wraz z Kamilem Rogińskim, który teraz po latach gra w Percivalu. Utwór jest ilustracją do tekstu pochodzącego z książki Wesołe przygody Robin Hooda autorstwa Howarda Pyle'a. I w tekście tym Alan z Doliny śpiewa bardzo smutną pieśń o śmierci Robin Hoodowi właśnie w lesie Sherwood. Była to taka moja pierwsza inspiracja, ponieważ zafascynowany byłem w dzieciństwie serialem Robin Hood i dzięki niemu właściwie zwróciłem się ku muzyce folkowej w pewnym okresie mojego życia i tak powstał zespół Rivendell, który był bezpośrednio inspirowany między innymi płytą Legend zespołu Clanet. I to był taki mój hołd złożony i temu serialowi, i tej muzyce, i książce, którą zaczytywałem się niesamowicie, kiedy byłem nastolatkiem.
powtórzyć? Dłużej? Czy co? No tak. To jeszcze raz. Taradadam. Ale po co? Przecież ty i tak wiesz, że to będzie. No to może nie nagrywajmy faktycznie. Ta w ogóle rządzi. Lazare, czyli utwór, który wszyscy fani Wiedźmina, gry Wiedźmin kojarzą pod tytułem Steel for Humans. To utwór, który jedna z najstarszych pieśni, które znamy. Poznaliśmy ją przy okazji współpracy z grupą wokalną OWO, która teraz jest fundacją, działa bardzo szeroko we Wrocławiu. I to były nasze pierwsze próby śpiewania w Percivalu. I ten utwór jakby jest z nami od początku aż do dzisiaj i gramy go na każdym koncercie. Chyba nie było takiego koncertu, gdzie byśmy go nie grali. I nagraliśmy kilka, jak nie kilkanaście wersji Tak. tego utworu. Można go znaleźć w różnych wersjach i może jeszcze nagramy, kto wie. Utwór Oj dziewczyno jest polską melodią ludową, polską pieśnią ludową, którą też mieliśmy okazję poznać dzięki współpracy z OWO, za co bardzo OWO dziękujemy. Jest to utwór, który graliśmy jeszcze przed powstaniem Percivala, również ponieważ w takim naszym projekcie Percival OWO, który utworzyliśmy około roku 2001, ten, jak i również Lazary i szereg innych utworów graliśmy. Taka ciekawostka jest z tym związana, bo wtedy grając po różnych festiwalach nazywano nas Persil Omo. Utwór Oj dziewczyno jest pieśnią, więc posiada tekst, którego na płycie A4 nie usłyszycie, dlatego że właściwie nie wiem dlaczego, bo co? Bo jeszcze wtedy nie umieliśmy tak dobrze śpiewać, żeby zaśpiewać ten tekst. I zrezygnowaliśmy, stwierdziliśmy, że prościej będzie zagrać instrumentalnie. Staroża jest to utwór białoruski, który również poznaliśmy od grupy Kniażycz. Jest to bardzo smutna, nie właściwie to nie jest smutna pieśń. Muszę sprawdzić. Właściwie to jest wesoła. Czekaj, jak to wyleci? Biegła staroża z czystego. A, ten utwór nagrany był również na demie, a grał go wcześniej Stary Olsa i znajoma słysząc nasze wykonanie, a nie wiedząc, że to bym powiedziała, kto tak strasznie zepsuł tę piosenkę. Świetna historia. No ciekawostka. Jak powiedzieliśmy jej, że to my, to zrobiło się bardzo głupio. Zaczęła przepraszać, że nie jest taka zła. Ale po prostu zrobiliśmy ją bardzo inaczej niż zespół Stary Olsa. To raz, a dwa, że wiadomo, jakość nagrania też jeszcze nie była taka fantastyczna jak teraz, mamy piękne płyty. A druga sprawa, że trzecia właściwie, wejdę jeszcze raz. Trzecia sprawa jest taka, że prawdopodobnie teraz byłoby odwrotnie, ponieważ ten utwór również związał się już ze ścieżką dźwiękową do gry Wiedźmin 3 i pewnie mnóstwo ludzi słysząc tą wersję Starego Olsy powiedziało, kto tak zniszczył utwór z Wiedźmina. No właśnie. Staroża. Białoruski utwór, który poznaliśmy, tak jak powiedziała Kasia, dzięki zespołowi Kniażycz. Z tym utworem związana jest ciekawostka, żeby bardziej upodobnić, ucharakteryzować ten utwór do czasów wczesnego średniowiecza, bo kojarzył się wtedy nam i innym raczej z późnym średniowieczem, a zaraz powiem dlaczego. To żeby bardziej dopasować, zmieniliśmy troszeczkę tekst i tam, gdzie oryginalnie śpiewane jest o Tatarach, my śpiewamy o Hazarach, ponieważ Tatarów jeszcze we wczesnym średniowieczu nie było na tym terenie.
utwór irlandzki. Zgodnie z Znaczy- naszą terminologią. Tak, Z kluczem. to nie był tak naprawdę utwór irlandzki, ale tak nam się skojarzył ta melodia, którą wymyśliliśmy i po prostu tak sobie funkcjonowała pod taką nazwą. Ponieważ jest to bardzo skoczna melodia i pomyśleliśmy, że fajnie by było, gdy byłoby słychać takie dźwięki zabawy i klaskania w trakcie, a byliśmy tylko we trójkę, to nagrywaliśmy to klaskanie wiele, wiele razy i dodawaliśmy do siebie i stąd ten taki zabawowy klimat w środku utworu. A4, czyli tytuł dokładnie taki sam jak całej płyty, a zaczerpnięty z nazwy jednego z porochów na Dniestrze, który tak się nazywał. A z kolei ta nazwa została przyjęta przez drużynę, w której wtedy byliśmy. Nazywała się ta drużyna Felak A4 i dlatego też tak nazwaliśmy płytę, ponieważ no jakiś tam sentyment i tak dalej. Jest to utwór, który powstał również wcześniej niż inne utwory z tej płyty. I co ciekawe, on został wymyślony, ale i nagrany na gitarze elektrycznej, do której zamontowałem przystawkę piezoelektryczną, dzięki czemu brzmiała bardziej akustycznie. Właściwie to brzmiała bardziej dziwnie niż akustycznie, bo było nietypowe brzmienie, ale bardzo fajnie sprawdzało się w takiej konfiguracji. Przez to utwór brzmi bardzo staro i dograłem tych gitar tam bardzo dużo. I co ciekawe, utwór ten potem zamieszczaliśmy na różnych płytach w ukrytej formie. Przewijał się przez różne utwory. Zarzuciliśmy potem tą tradycję, głównie przez to, że zapomnieliśmy o niej, ale faktycznie przez pierwsze kilka płyt ten utwór się przewija. Ale może wrócimy jeszcze do tego. Ale nie powiemy Wam. I zrobimy konkurs, gdzie Gdzie na przewija Sławie się 3 na A4? przykład jest A4. Słuchajcie, na zakończenie chcielibyśmy Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na Sylwestra z Percivalem, które odbędą się już trzeci raz. Tym razem odbędą się one w pałacu w Gołkowicach. To jest niedaleko Byczyny. I dlaczego mówię o tym teraz? Ponieważ postanowiliśmy podczas tego Sylwestra, gdzie zawsze tradycyjnie gramy koncert na takich spotkaniach, dla tych, co nie byli i nie wiedzą, chcieliśmy wykonać całą płytę A4 na żywo. Będzie to jednorazowe takie wykonanie, nigdy wcześniej tego nie zrobiliśmy i później nie zrobimy raczej, więc z okazji tego, że ta płyta ma już 10 lat, w Sylwestra zapraszamy wszystkich, żeby posłuchali, jak gramy na żywo płytę A4. Dobra. No i koniec. A czemu imiona są po skandynawsku, to jest zupełnie inna historia. Mhm. Ale już opowiedzieliśmy tę historię. Nie. Zupełnie inna historia. Mhm. Już? Nie wiem, jak zacząć. Odfiltrowujący filtr.